Witam drodzy widzowie. W dzisiejszym filmie opowiem o moich wrażeniach z jazdy rowerem Trek Rail 9 GX generacja druga. Jak zwykle będzie to film bez żadnej marketingowej gadki czy ściemniania. Rower w dniu zakupu kosztował 31 tysięcy złotych. No, są to duże pieniądze. Rower posiada aluminiową ramę, RockShox zawieszenie z przodu i z tyłu, skok z tyłu 150 mm, z przodu 160. Jest jeszcze tutaj taka wzmianka, maksymalny kompatybilny skok widelca 170 mm. Nie wiem czemu taka jest różnica, no ale to jest tylko 10 mm, więc nie ma się do czego czepiać. Mamy rower wyposażony w osprzęt SRAMa. To manetka, przerzutka tylna, korba, zębatka przednia, kaseta, łańcuch, wszystko to jest SRAM. Jedni wolą SRAMa, inni wolą Shimano. Jak to można powiedzieć, co kto lubi. Hamulce z przód, tył tak samo, SRAM, czterotłoczkowe, hydrauliczne. Jedynie co bym do czego mógł się doczepić tutaj to trochę mała bateria, bo 625 Boscha. W moim rowerze, który był trochę tańszy, mam już 750 baterię. No ale tutaj myślę, że to nie jest jakaś tam wielka różnica. Jeździłem wcześniej z Scottem Strike'em i teraz swoim jeżdżę z Scottem, po angielsku Patron, czy jakoś tak się wymawia. Ja mówię Patron, tak jest napisane, mówię po polsku. I teraz tak, różnica między tymi rowerami jest taka. Scott Strike kosztował w dniu zakupu 22 tysiące złotych. Scott Patron 28 tysięcy złotych. Trek Rail 31 tysięcy złotych. To są duże pieniądze, ale jeśli ktoś by chciał się jeszcze z większą sumą pieniędzy rozstać, to może sobie kupić Treka Raila 9.8 XT i tam trzeba 43 tysiące na stół wyłożyć. I moje wrażenie jest takie, że rowerem jeździ się bardzo fajnie. Lubię po prostu tymi rowerami jeździć. Wszystkie trzy rowery, które ujeżdżałem, dla mnie jeżdżą tak samo. Więc tutaj te różnice cenowe już w tych rowerach nie grają takiej roli. Jedynie uważam, że jeśli ktoś na przykład lubi markę Treka, kupuje sobie Treka. Jeśli ktoś lubi Scotta, kupuje Scotta. Jeśli ktoś lubi Cube, to kupuje Cube'a sobie. Bo ja naprawdę nie widzę jakiejś tam wielkiej różnicy między tymi rowerami. Oczywiście jak ktoś jest zawodowcem, to on może widzi tą różnicę między przerzutkami firmy SRAM a przerzutkami firmy Shimano. Na przykład w SRAMie jak przerzuca się przerzutkę, szczególnie na większą zębatkę, to jakby się mocno nie nacisnęło, przynajmniej w tym modelu, to przeskakuje tylko o jeden. Ja w swoim Scotcie mogę zrobić, że tak, że jak nacisnę, to mi może o 2 przeskoczyć, jeśli dalej pociągnę dźwignię. Przy zmianie na większą zębatkę. Na mniejszą zębatkę to jest pojedynczo mi przerzuca. Testując ten rower miałem wielką frajdę. Oprócz przejechania single tracka na Górze Chełmskiej koło Koszalina, pojeździłem sobie jeszcze polnymi i leśnymi drogami i byłem niezmęczony, no wiadomo, elektryk, tak? Wygodnie się jeździ na tym rowerze. No można to opisać w samych superlatywach. No, z wadą największą rowerów elektrycznych, to jak ja to zawsze mówię, jest cena, ponieważ te rowery są modne, jest tam tyle teoretycznie nowoczesnych rozwiązań pakowane, że każdy producent mówi, że on musi taką cenę dużą trzymać. I teraz tak, ja sam nie jestem bogaty, żeby kupić sobie tego Scotta Patrona,
to wziąłem sobie dodatkową pracę, bo Scott, zawsze mi się marzyło mieć Scotta w fulla, ale skoro stwierdziłem, że za tego fulla trzeba zapłacić też kupę kasy, to już wolałem trochę dopłacić i kupić sobie rower elektryczny, żeby mój frajda była większa, bo bardziej bawi mnie zjeżdżanie z góry niż pod nią podjeżdżanie. Chociaż też na tych rowerach jest tak, że jak człowiek chce szybko podjechać, to też się spoci na tych elektrycznych rowerach. Ale w planach i tak mam jeszcze kupienie fulla nieelektrycznego. Tylko nie mówcie mojej żonie, bo kurde, pobije mnie. Wracając do Treka. Rower bardzo fajny, pięknie wygląda. Kolor tego roweru, napis, wszystko fajnie gra i naprawdę rowerek jest warty polecenia. Waga roweru około 24 kg, więc to nie jest jakoś tam dużo. Można ten rower podnieść do góry, przenieść jeśli trzeba. Co tutaj jeszcze by dodać? Opony w tym rowerze mamy 29 cali razy 2,6 cala. Moment, tak, to jest 2,6 cala, a na górze jest napisane 2,50 cala. Aha, to jest... A, maksymalny rozmiar opon, jaki można zamontować. Ok. Oryginalnie ten rower właśnie ma 29 razy 2,5 cala, ale to jest jakaś tam minimalna różnica. Ja w swoim Scotcie mam 2,6. No to opony tak na pierwszy rzut oka wydają się moje niby większe, no ale to nie jest jakaś wielka różnica. Zębatkę przednią z przodu mamy jedną tylko, kaseta z tyłu jest 12-rzędowa. Oczywiście firmy SRAM, tak jak mówiłem już. Rower fajnie reaguje na kierownicę, fajnie amortyzuje. Rower wyposażony jest w silnik Boscha CX. Sterownik też Boscha, bateria Boscha, wszystko to ładnie działa. Że to ja! Cześć! Cześć! Nie piskaj! Ona wie, że będzie zaszczyk w dupkę. Będzie zaszczyk w dupkę, tak? Cześć! No cześć! No. Rower bardzo fajny. Jeśli komuś się podoba ten wygląd ramy, to absolutnie można brać w ciemno. Rower, na pewno będziecie zadowoleni. Rower spełni swoje zadanie. Będziecie mieli zabawę fajną przy jeździe tym rowerem. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do oglądania moich filmów, o dodawanie reakcji. W komentarzach prosiłbym tylko o kulturalne wysławianie się, bo YouTube usuwa komentarze, które są obraźliwe. Ja tego nie robię, zostawiam każdy komentarz pod moim filmem, nawet taki, który jest nieprzychylny mi.
No ale to tak jest. Jednemu się coś podoba, drugiemu nie, dlatego ten świat jest ciekawy. Zapraszam i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia.